Witajcie w nowym odcinku, gdzie przyjrzymy się jednemu z najczęściej zadawanych pytań dotyczących detektorystyki, czy detektorysta to kryminalista. To kontrowersyjne pytanie budzi wiele emocji i stereotypów. W dzisiejszym wprowadzeniu rozwiejemy mity związane z tą pasją oraz wyjaśnimy, jakie są prawdziwe cele detektorystyki. Detektorystyka to nie tylko szukanie skarbów, ale także fascynująca podróż w przeszłość i odkrywanie nieznanych historii. Czas rozwiać wątpliwości i spojrzeć na detektorystykę z nowej perspektywy. Detektorystyka ma długą historię sięgającą setek lat wstecz. Jej początki sięgają starożytności, gdzie ludzie używali prostych narzędzi, aby odnaleźć ukryte skarby i przedmioty. Pierwsze zastosowania detektorów metali były związane głównie z poszukiwaniem ród metali, takich jak złoto czy srebro, co miało duże znaczenie dla rozwoju gospodarki i handlu w przeszłości. Współczesna detektorystyka, w formie, którą znamy dzisiaj, zaczęła się rozwijać w XIX wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze detektory metali. Początkowo były one używane głównie w celach przemysłowych, np. do lokalizowania rur czy drutów pod ziemią. Jednak szybko zaczęły być wykorzystywane również przez pasjonatów, którzy zaczęli poszukiwać ukrytych skarbów i znalezisk historycznych. Wraz z rozwojem technologii detektorów metali oraz zwiększeniem dostępności tych urządzeń, detektorystyka zyskała na popularności na całym świecie. Dzisiaj można spotkać detektorystów w różnych społecznościach, od małych miasteczek po wielkie metropolie, poszukujących nie tylko skarbów, ale również zaginionych przedmiotów, monet czy artefaktów historycznych. Detektorystyka nie tylko ewoluowała w zakresie technologii detektorów, ale także stała się obszarem zainteresowania dla wielu ludzi, którzy chcą zgłębiać tajemnice przeszłości i odkrywać nieznane historie. Detektorystyka, pomimo swojej fascynującej historii i pasjonującej działalności, często jest narażona na kryminalizację ze względu na kilka czynników. Jednym z głównych powodów jest stereotypowy obraz detektorystów jako osób zainteresowanych wyłącznie kradzieżą i nielegalnym wykorzystywaniem detektorów metali. Niektórzy ludzie uważają, że detektoryści to złodzieje, którzy szukają łatwych pieniędzy poprzez kradzież cennych przedmiotów z terenów prywatnych lub historycznych. Niestety, zdarzają się przypadki kradzieży i nielegalnego wykorzystywania detektorów metali, które potęgują negatywny wizerunek tej pasji. Przestępcze działania niektórych osób szkodzą reputacji całej społeczności detektorystów i prowadzą do ostracyzmu ze strony społeczeństwa oraz ograniczeń prawnych w niektórych regionach. Jednakże większość detektorystów to uczciwi pasjonaci, którzy działają zgodnie z prawem i szanują prywatność innych osób oraz zasady etyczne. Wiele społeczności detektorystycznych podejmuje aktywne działania w celu zwalczania nielegalnej działalności i promowania pozytywnego wizerunku detektorystyki. Przykładowo, organizacje detektorystyczne często współpracują z lokalnymi władzami i służbami ochrony, aby monitorować i zgłaszać przypadki nadużyć oraz przyczyniać się do edukacji społeczeństwa na temat legalnych praktyk detektorystycznych. Ostatecznie, walka z kryminalizacją detektorystyki wymaga wspólnych wysiłków ze strony społeczności detektorystycznej, władz lokalnych i społeczeństwa. Poprawa wizerunku detektorystów jako uczciwych i odpowiedzialnych obywateli wymaga budowania zaufania oraz promowania pozytywnych wartości tej pasji, takich jak poszanowanie prywatności, etyka i współpraca z lokalnymi społecznościami. Detektorystyka odgrywa istotną rolę w odkrywaniu i dokumentowaniu historii, przyczyniając się do poznania i zachowania dziedzictwa kulturowego na całym świecie. Pomimo kontrowersji związanych z tą pasją, detektoryści mają wiele pozytywnych aspektów, które warto podkreślić. Po pierwsze, detektorystyka może prowadzić do odkrycia archeologicznych skarbów i znalezisk historycznych, które mają wielkie znaczenie dla badaczy i naukowców. Detektory metali pozwalają odkrywać przedmioty z przeszłości, takie jak monety, biżuteria, narzędzia czy artefakty codziennego użytku, które mogą rzucać światło na życie i kulturę dawnych społeczności. Detektoryści często odnajdują miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, takimi jak bitwy, obozy wojskowe czy osady. Dzięki ich działaniom możliwe jest zrekonstruowanie przeszłości i zrozumienie, jakie wydarzenia miały miejsce w danej okolicy i jak wpłynęły one na rozwój społeczności. Ponadto, detektorystyka może być formą partycypacyjnej archeologii, angażującej społeczność lokalną w odkrywanie i dokumentowanie historycznych artefaktów. Wielu detektorystów działa we współpracy z lokalnymi władzami i instytucjami archeologicznymi, przyczyniając się do badań naukowych i promocji dziedzictwa kulturowego. Warto również podkreślić, że detektoryści często są pierwszymi osobami, które odnajdują zaginione przedmioty, jak na przykład zgubione pierścionki, monety czy inne cenne artefakty.
Dzięki ich zaangażowaniu wiele osób odzyskuje swoje utracone skarby, co ma znaczenie nie tylko dla poszczególnych osób, ale także dla lokalnych społeczności i historii. W ten sposób detektorystyka nie tylko odkrywa zapomniane skarby i znaleziska, ale także przyczynia się do zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego, angażując społeczność lokalną i poszerzając wiedzę o historii i kulturze. Detektorystyka, podobnie jak wiele innych pasji, wymaga przestrzegania określonych zasad i wartości etycznych. Wśród detektorystów istnieją pewne niepisane normy postępowania, które mają na celu zapewnienie szacunku dla prywatności, dziedzictwa kulturowego i przestrzegania prawa. Po pierwsze, jedną z podstawowych zasad detektorystyki jest poszanowanie prywatności i własności. Detektoryści powinni działać zgodnie z przepisami prawa i szanować granice terenów prywatnych oraz publicznych. W żadnym wypadku nie powinni penetrować terenów chronionych, takich jak parki narodowe czy tereny archeologiczne, bez odpowiedniego zezwolenia i współpracy z lokalnymi władzami. Kolejną istotną kwestią jest zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony dziedzictwa kulturowego. Detektoryści powinni działać w sposób legalny i respektować zasady dotyczące wykopalisk archeologicznych oraz zgłaszania znalezisk historycznych lokalnym instytucjom. Nielegalne wykorzystywanie detektorów metali do wykopywania i kradzieży zabytków stanowi naruszenie prawa i szkodzi dziedzictwu kulturowemu. Ważną zasadą detektorystyki jest również współpraca z lokalnymi instytucjami i archeologami. Detektoryści mogą przyczynić się do dokumentowania i badania historycznych znalezisk poprzez współpracę z profesjonalistami oraz zgłaszanie swoich odkryć lokalnym instytucjom. W ten sposób detektorystyka staje się integralną częścią badań archeologicznych i przyczynia się do lepszego zrozumienia historii i kultury. Podsumowując, detektorystyka to pasja, która wymaga nie tylko umiejętności posługiwania się detektorem metali, ale także przestrzegania etycznych zasad i wartości. Poszanowanie prywatności, zgodność z prawem oraz współpraca z lokalnymi instytucjami i archeologami są kluczowe dla budowania pozytywnego wizerunku detektorystów oraz zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Społeczność detektorystów to grupa pasjonatów, których łączy wspólna miłość do poszukiwań skarbów i odkrywania historii. To zróżnicowana społeczność skupiająca ludzi o różnych zainteresowaniach, wiekach, płciach i doświadczeniach, ale połączonych wspólną pasją. Detektoryści często wspierają się nawzajem, poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i wskazówkami na temat najlepszych miejsc do poszukiwań oraz technik wykrywania. Wielu z nich tworzy lokalne grupy detektorystów, które organizują wspólne wyprawy poszukiwawcze oraz wymieniają się informacjami na temat najnowszych znalezisk. Społeczność detektorystów propaguje również pozytywne wartości, takie jak szacunek dla dziedzictwa kulturowego, etyka poszukiwań oraz współpraca z lokalnymi społecznościami i instytucjami. Wiele grup detektorystycznych angażuje się w działania charytatywne i akcje społeczne, które mają na celu promowanie pozytywnego wizerunku detektorystów oraz przyczynianie się do dobra społecznego. Wspólnota detektorystów jest również miejscem, gdzie pasjonaci mogą wymieniać się swoimi odkryciami i przeżyciami, inspirując innych do podjęcia się poszukiwań i odkryć własne skarby. Dzięki wzajemnej motywacji i wsparciu, społeczność detektorystów staje się silnym źródłem inspiracji i wspólnego rozwoju dla wszystkich jej członków. W ten sposób społeczność detektorystów nie tylko umożliwia dzielenie się pasją i wiedzą, ale także promuje pozytywne wartości oraz wspiera rozwój pasjonatów, tworząc przy tym silne więzi i wspólnotę. Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić, że detektorysta to nie kryminalista, lecz pasjonat poszukiwań z głębokim zamiłowaniem do historii i dziedzictwa kulturowego. Pomimo kontrowersji i stereotypów związanych z detektorystyką, większość detektorystów działa w sposób legalny i etyczny, przyczyniając się do odkrywania zaginionych skarbów i dokumentowania historii. Zachęcamy do szerszego zrozumienia detektorystyki i wyjścia poza stereotypy, aby docenić ich wkład w badania archeologiczne, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz promowanie pozytywnych wartości w społecznościach lokalnych. Detektorystyka to pasja, która może być nie tylko fascynującym hobby, ale także formą poznawania i przekazywania historii dla przyszłych pokoleń. Dziękuję, że poświęciliście czas na zapoznanie się z tematem detektorystyki i rozwianie niektórych mitów i stereotypów z nią związanych. Mam nadzieję, że ten odcinek przyczynił się do szerszego zrozumienia roli detektorystyki jako pasji poszukiwania skarbów i odkrywania historii. Zachęcam do dalszego eksplorowania świata detektorystyki i otwarcia na nowe możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.